Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie jednostek, tym razem Slaanesh. Slaanesh bardzo ciężka frakcja, tym bardziej, że na początku jeśli nie ogarniemy tematu, no to możemy bardzo szybko przegrać kampanię. Akurat N'Kari tutaj walczy z elfami wysokiego rodu, no to wybrałem również przeciwnika elfy wysokiego rodu, żeby pokazać zastosowanie jednostek, choć wybrałem tam parę jednostek elfów wysokiego rodu mocniejszych. Omówimy oczywiście tworzenie armii, omówienie każdej jednostki, zastosowanie każdej jednostki i zobaczycie też w praktyce animacje. Również będzie omówienie czarów, jakie tutaj posiadamy. Jeśli chodzi o Slaanesha, jest to oczywiście magia Slaanesha i magia cieni, więcej magii nie posiadają, ale z drugiej strony ta magia jest bardzo mocna, więc i tak spoko sobie mogą poradzić. No, Slaanesh ma bardzo ograniczoną ilość jednostek, tak jak na przykład Khorne, choć Khorne będzie miał za niedługo pewnie DLC-ka, więc tam para jednostek na pewno dojdzie. Więc zacznijmy od omówienia może lordów, tak samo bohaterów magii, więc po kolei. Jeśli chodzi o N'Kari, czyli w sumie takiego głównego lorda Slaanesha, z takich najważniejszych rzeczy jest to, że ma bardzo dużą siłę broni, mocne właśnie statystyki odnośnie atak zwarciu, obrona zwarciu i bardzo duża prędkość. No jest to jednostka, która znakomicie szarżuje. Możemy bardzo dużo premii do szarży wyciągnąć na tej jednostce, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Mamy też coś takiego, że jak sobie zabijacie jednostki posiadające negatywną dyscyplinę, to wtedy ładujemy sobie wzmocnienia, które możemy puścić na swoje jednostki, ewentualnie obrażenia, które możemy zadać przeciwnikowi, więc to jest na pewno wygodne. Jeśli chodzi jeszcze o samego lorda, z takich ważniejszych rzeczy mamy jakby klątwę, która bardzo dużo zdejmuje obrony zwarciu i to jest po to, żeby N'Kari bardzo szybko mogła wykończyć lorda przeciwnego, więc to jest znakomite i również jest tutaj bardzo mocne wzmocnienie ataków i szczerze powiedziawszy N'Kari czy tam na przykład Skarbrand to są dwóch takich lordów, które mogą wyciągnąć naprawdę bardzo ładne statystyki siły broni i przebicia pancerza. Ale dodatkowo N'Kari ma oczywiście magię, a magia z domeny Slaanesha, powiem szczerze, nie jest taka najgorsza. Jest ogólnie dobrą magią. Brakuje tu trochę jakby balansu w tej magii. Po pierwsze, mamy bardzo mało umiejętności, które wzmacniają albo debuffują całego przeciwnika. Jedyna taka magia to jest właśnie tutaj Phantasmagoria. To jest na zasadzie, że zdejmujemy dyscyplinę przeciwnikowi i nie może się poruszać. To jest spoko, żeby przeciwnika na przykład oflankować i nawet dosyć dobrze wykończyć. Mamy również ulepszone Beach Slaanesha. No Beach Slaanesha jest super, bo ma przebicie 100% pancerza na oczywiście ulepszeniu, czyli na wzmocnieniu, bo na standardzie, a nie, w sumie też ma, to coś jest tutaj źle napisane. Okej, większe przebicie pancerza, ale... Okej, dobra, tu są tylko obrażenia zwiększone, coś tu jest, wydaje mi się, źle napisane. Najważniejsze jest to, że jest 100% przebicia pancerza. Jest to taki stożek, który też zastosuję podczas bitwy, bo podczas bitwy z elfami nam się to bardzo przyda. Mamy tnące odłamki, które są ostrzałem i powiem szczerze, to jest bardzo mocny ostrzał. Jeśli chodzi o wzmocnienie, no są tu oczywiście większe obrażenia i te obrażenia są naprawdę bardzo mocne, ale też koszt many jest duży, więc na to warto zwrócić uwagę. Kolejne historyczny strzał, czyli wzmocnienie naszej jednostki, to jest spoko, bo to trwa aż 44 sekundy, więc jak sobie wzmocnimy lorda albo jakąś potężną jednostkę, to już w ogóle jest hard. Jest oczywiście jeszcze taniec Slaanesha, ale jak dla mnie taniec Slaanesha jest taki sobie. Z tego względu, że jest po prostu drogie i działa na jedną jednostkę, więc zaklęcie moim zdaniem w ogóle bez sensu. I ostatnie zaklęcie to jest ulepszona uległość. To jest dobre, bo zdejmuje prędkość i obronę zwarciu, to może być dobre do wyłapywania na przykład kawalerii. Choć jeśli chodzi o armię Slaanesha, to mamy bardzo dobre armie pod względem wyłapywania kawalerii, więc kawalerią nie musicie się na pewno przejmować, jak gracie tą frakcją. Przejdźmy w takim razie teraz do naszych tutaj pobocznych bohaterów. Mamy pobocznego bohatera, który nas gdzieś tam wzmacnia odnośnie chyba prędkości ruchu albo regeneracji armii. Jeśli chodzi o tego bohatera, jest to standardowy bohater walki w zwarciu, ma oczywiście debuffy, czyli trochę klątw i mamy też trochę wzmocnień, więc to jest dobre, tylko że tutaj większość tych wzmocnień działa na jedną osobę.
Więc tak samo debuffy działają na jedną osobę, czy jednej osobie możemy zdjąć na przykład obrażenia, atak zwarciu, jedną osobę możemy wzmocnić, ale mamy też wrota Slanesha, które przyzywa demonetki i to jest największy atut ogólnie tych lordów, bo wrzucenie demonetek na plecy przeciwnikowi to jest miażdżąca siła. Dlaczego? Bo demonetki mają coś takiego jak niszczycielski atak z flanki, ogólnie jednostki Slanesha mają coś takiego. I jednostki z tym atrybutem otrzymują podwójne premie do szarży, jeśli atakują oczywiście wroga z flanki lub od tyłu. Na tym się opiera ogólnie gra Slanesha, dlatego jednostki Slanesha są szybkie, żeby mogły szybko flankować i po prostu niszczyć przeciwnika w momencie, więc to jest bardzo ważne i to będziemy oczywiście omawiali przez większość poradnika również. Mamy też kusicielkę, czyli kusicielka, czyli czarodziejka. Mamy tutaj właśnie premię do wzmocnienia naszych jednostek i to jest bardzo dobra premia. No to jest demonetka, więc dlatego premia do szarży, do prędkości i wzmacnia to wszystkie jednostki. Jasno, 26 sekund jest to naprawdę ogromne wzmocnienie. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, jednostki Slanesha ogólnie są bardzo szybkie, więc to jest super. I dodatkowo możemy sobie wybrać dwie magie. Możemy wybrać z magii właśnie cienia i z magii tak samo Slanesha. Magia cienia, tak jak wiecie, no nie od dziś, jest to bardzo mocna magia zabijająca większość jednostek takich ilościowo. A domena Slanesha, szczerze powiedziawszy, to jest taki trochę miks. Tu mamy, tak jak mówię, wzmocnienia, osłabienia, czyli klątwy, ale mamy również jakiś ostrzał, więc też to dobrze wychodzi. Choć z takim względem, jak sobie zerkniemy, no to magia, powiedziałbym, cienia jest bardziej wygodna do używania przeciwko dużym ilościom jednostek i szczerze powiedziawszy zadaje o wiele więcej obrażeń, więc lepiej osobiście iść w tą magię. Mamy też jeszcze oczywiście standardowego czarodzieja, który posiada ostrzał. No jest to nawet nie najgorszy ostrzał, 3 użycia i to tak samo do wyboru magia, czyli domena Slanesha, ewentualnie cienia. Jeśli chodzi o bohaterów, o lordów na razie, na ten moment to tyle. Omówmy w takim razie jednostki. Zaczynamy oczywiście takich najłatwiejszych, najtańszych jednostek. Są to oczywiście grasanci Slanesha, no tylko oddani mają dopisane. Jeśli chodzi o grasantów, no z tych pierwszych na pewno zaletą jest to, że mamy tutaj tarczę. Jest to trochę słabsza ta tarcza, nie jest to ta z lepszym jakby debuffem, raczej obroną. Jeśli chodzi o samą jednostkę, statystyki ma nie najgorsze, bo tam atak zwarciu, obrona zwarciu jest naprawdę na ładnych statystykach, siła broni również, prędkości troszkę w nich brakuje, ale dyscyplina też 60, no pancerz jest trochę słaby, ale mamy też odporność fizyczną, jest to tylko 5%, ale zawsze coś. Oczywiście znak Slanesha daje jednostkom atrybuty, odporność na psychologię, obejrzysz świat, właśnie odporność fizyczną i prędkość. Odporność na psychologię, no i ogólnie jest to jednostka, taka żywa tarcza, również mamy tutaj napisane, jest to jednostka przeciwpiechotna, najlepiej będą się sprawdzać na halabardy, na włócznie, do walki z przeciwną standardową piechotą z mieczami i z toporami już troszkę gorzej to wygląda, ale możemy w miarę starać się tankować tą jednostką, nie jest taka najgorsza. Jeśli chodzi o strzelców, no to wiadomo, powinni zajmować pierwszy front, ale przy Slaneshu jest bardzo dużo jednostek z tarczą, więc tutaj jest na pewno duży plus. Nie bez powodu mają oczywiście większość tych jednostek tarcze, no bo tak jak mówiłem, jednostki Slanesha ogólnie nie mają kawalerii, znaczy no mają taką kawalerię, która jest trochę taka, bym powiedział, na dwoje babka wróżyła, bo ta kawaleria bardzo szybko się może rozsypać, ale nie mają na przykład artylerii, nie mają strzelców i tutaj musimy działać w większości potworami, taką delikatną kawalerią i piechotą, dlatego większość tych jednostek oczywiście posiada tarczę. Tych jednostek nie używamy oczywiście na potwory, nie używamy na kawalerię, na bohaterów tam jeszcze pół biedy, jeszcze tam gdzieś można starać się użyć, ale jeśli chodzi akurat tutaj na przykład łapanie kawalerii, no to mamy specjalną jednostkę, oddanie grasanci Slanesha z korbaczami piekieł. Tutaj mamy oczywiście świetną obronę przed szarżą i pamiętajcie, świetna obrona przed szarżą całkowicie niweluje przeciwnikowi szarżę, więc kawaleria, potwory z szarżą nie są w stanie za wiele zrobić. To jest bardzo ważne.
No, odpieranie oczywiście, tutaj mamy też szarży dopisane, znak Slanesha, czyli te atrybuty, odporność fizyczna standardowo, więc różnica jest taka, że to jest jednostka właśnie na kawalerię, na potwory, no ogólnie takie większe gdzieś stwory, ale ważną różnicą jeszcze jest to, że posiadamy tutaj truciznę. Zatrute ataki, korbacze są tutaj nasycone trucizną, więc to jest duża różnica, bo wtedy możemy ściągnąć mega mocno statystyki przeciwnika i nasza jednostka wtedy dłużej wytrzyma podczas walki. Również mamy tutaj obrońca, czyli ta jednostka jest niezrównana w przygwożdżeniu wroga w zwarciu, dzięki czemu twoje pozostałe siły mają czas, by ustawić się na odpowiednich pozycjach. Nawet gra nam podpowiada, jak powinniśmy wykorzystywać niektóre jednostki, więc to jest warte, żeby sobie czasem przeczytać, zerknąć, bo to jest po prostu ważne. I wtedy, jeśli przytrzymujemy tymi jednostkami, z korbaczami, to wtedy wkraczają demonetki. A demonetki, no demonetki to jest miażdżąca siła, jeśli chodzi o obrażenia. Mamy bardzo ładne przebicie pancerza. Premia do szarży oczywiście jest. Atak w zwarciu, magiczne ataki, co jest też bardzo ważną rzeczą. Najważniejsze jest to, że one nie posiadają pancerza. Więc te jednostki, jeśli wrzucimy ich na strzelców, no to z nich nic nie zostanie. Zadają one, bym powiedział, ogromne wręcz obrażenia. Tylko musimy zwrócić uwagę na to, że demonetki, szczerze powiedziawszy, robią ogromne obrażenia, ale nienawidzą strzelców, nienawidzą artylerii, bo zginą po prostu w momencie. Do wykańczania każdych jednostek oni się nadają, nie ma tutaj jakby jakichś przeciwwskazań do jakichś jednostek. Jedynie co to z potworami jakimiś większymi mógłby być problem. No i ewentualnie jakieś piesze potwory, które by były naprawdę takie mega hard, no to wtedy oczywiście nie. Pamiętajcie o tej niszczycielskim ataku z flanki. Zawsze flankujecie demonetkami, nigdy nie atakujecie frontalnie, bo to jest największa głupota, jaką można popełnić. A poza tym pamiętajcie, że jeśli gracie gdzieś na automacie, demonetki mają bardzo mały pancerz, więc bardzo szybko się wykruszają. Większość automatów na wyższych poziomach to demonetki znikają w momencie. Więc na pewno nie są to jednostki pod automat. Przejdźmy w takim razie do oddanych grasantów z włóczniami. No, sama nazwa tutaj wskazuje, że to są włócznie, więc wykorzystujemy ich na kawalerię, na potwory, do tego się sprawdzają najlepiej. Również mają obronę przed szarżą dużych jednostek, odpieranie szarży, ale nie mają odpieranie świetnej szarży, więc nie mają możliwości zniwelowania całkowitej szarży przeciwnika. Wiadomo, jeśli macie włócznie, komputer ma kawalerię, to ustawiamy się na najwyższej pozycji, jaką mamy możliwą. Jeśli oczywiście strategia na to pozwala, bo jeśli ma też strzelców, a my nie mamy strzelców, no to wtedy musimy się ukrywać w większości w lesie. No wtedy ustawiamy sobie ich w szeregu, potem możemy zrobić coś takiego, a potem możemy dać demonetki i jeśli te włócznie zatrzymają, demonetki okrążają sobie tutaj i bez problemu jesteśmy w stanie ogarnąć temat i zniszczymy kawalerię, zniszczymy jakieś mocniejsze jednostki, no bez większego problemu. Możemy teraz zastosować te jednostki w ataku i zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Tym bardziej, że dużo osób się szybko zdraża do Slanesha z tego względu, że jest ciężko. No jest ciężko, początek jest ciężki, taki zaawansowany etap gry też nie należy do najłatwiejszych, więc jest to zrozumiałe. Ale powiem szczerze, że to jest jedna z takich frakcji, która mi osobiście dawała najwięcej frajdy z tego względu, że była po prostu trudna, że było bardzo dużo tych bitew standardowych, bo automatu się po prostu w ogóle nie opłacało. Teraz jeśli chodzi tutaj o zastosowanie, no to ustawiłem specjalnie, żeby też byli łucznicy. Jeśli puścicie teraz demonetki naprzód, no to łucznicy ich zmiażdżą, no po prostu zmiażdżą. Dlatego zawsze wysyłacie jednostki, które posiadają tarczę, mają jakieś zasłonięcie, mają bardzo dużo pancerza, bo wtedy jest dużo lepiej. Można sobie zawsze zerknąć, czy na przykład strzelcy przeciwnika posiadają jakieś większe przebicie pancerza, bo czasem są jednostki strzelców, które nie mają za bardzo przebicia pancerza, a nawet mają napisane, że niskie przebicie pancerza, no to wtedy wiecie, że w sumie easy. I jak widzicie, tutaj jest różnie. No jednak akurat elfy mają dobrych łuczników, więc trzeba tutaj uważać. Zasłaniałem się niby tymi tarczami, ale tych łuczników troszkę tam dobrałem, więc no mamy też po pierwsze 35% zasłonięcia tarczy, nie 55%, więc to jest ważne. No możemy tutaj atakować. No i też wybrałem trochę mocne jednostki, jeśli chodzi o przeciwnika.
Proszę bardzo, tutaj sobie walczą chłopaki. Tu mamy miecze Hoeta, czy jak oni tam się dokładnie nazywali. No i ważne jest to, żeby Lord atakował większość raczej strzelców. Możemy tutaj zrobić zastosowanie magii. Zobaczycie, że ten bicz jest, bym powiedział, potężny. Proszę bardzo, pół oddziału nie ma. I demonetki najlepiej się powinny wykorzystywać, tak jak mówię, na halabardy. No bo najlepiej się po prostu na to sprawdzą. Widzicie, że jest dosyć ciężka sytuacja. Magia, wtedy najlepsze właśnie wykorzystanie tej magii to jest puszczenie tutaj, proszę bardzo. Tu sobie już zaczniemy robić wirek. Akurat jednostki dobiegną komputera. O, widzicie, Enkari się bardzo szybko zwinie. Pamiętajcie, że jak też Enkari zginie, to nasze jednostki się szybko wysypią, więc to jest bardzo ważne. Demonetki powinny ogólnie flankować. A tutaj widzę, coś magia się nie rzuciła. Nie wiem dlaczego. Ale możemy jeszcze raz spróbować. I demonetki, jeśli atakują właśnie z pleców, to mają ogromne obrażenia. Najważniejsze jest to, żeby zawsze wyłapać łuczników. No tutaj niech sobie zginie ten lord, trudno. Ktoś zginąć musi. Również demonetki wrota Slanesha dopiero się ładują. Wtedy, gdy walczymy. To jest ważne. To nie jest tak, że on to się po prostu załaduje wcześniej. Więc to jest ważne. No tutaj Enkari widzę odpuszcza, bo się target goni. Puszcza normalnie. No demonetki jak walczą z plecami, to tutaj bardzo szybko niszczą oddziały. I to mogą być nawet jakieś mocniejsze oddziały, już niezależnie jeśli chodzi o pancerz. No Enkari nam się tutaj wysypie, chyba. Ważne jest to, że bicz bardzo szybko się ładuje, więc możemy szybko wykorzystywać to. No tutaj ta walka trochę nie wyszła tak jak chciałem, bo za szybko gdzieś tam dałem sobie lorda obijać. O, tutaj nas trochę otaczają, tu powinniśmy też w ogóle demonetki wysłać. I tak jak mówię, bez frontalnym ataku, no demonetki mają ciężko. Tu jest jeszcze Straż Feniksa, która ma bardzo dużo pancerza i są ogólnie bardzo mocną jednostką, więc jest słabo. Ale na takich na przykład frontalnych atakach znakomicie oni się sprawdzają. Enkari to jest jeden z najmocniejszych takich też lordów do walki wręcz, więc najwięcej się powinno go wykorzystywać jego potencjału. Zawsze warto sobie wyłączyć na slaneszowych jednostkach właśnie strażnika i żeby po prostu oni gonili zawsze te jednostki, to jest bardzo ważne. Staramy się też grupować przeciwnika i wykorzystywać magię jak się tylko da. Możemy też animację jeszcze pokazać Enkari póki jeszcze żyje. Bo możemy ją tutaj rzucić. Choć tu są akurat halabardy, więc to tak nie za bardzo powinniśmy robić, ale możemy spróbować. Bo ona ma bardzo dobrą szarżę, więc to jest ważne, żeby gdzieś tam szarżować i warto wykorzystywać też te umiejętności. No tutaj było bardzo chaotycznie, jeśli chodzi o walkę, ale będzie dalej, to będziemy tam bardziej omawiali, kombinowali, żeby było po prostu jak najbardziej efektywnie. Tak jak mówię, no Enkari powinna wykańczać lordów, to jest najważniejsze, bo wtedy szybko złamiecie dyscyplinę przeciwnika. Idziemy w takim razie do kolejnych jednostek. Przechodzimy teraz do kolejnych jednostek Slanesha, już takiej mocniejszej o wiele piechoty, która jest w sumie wykorzystywana od średniego etapu gry już nawet do samego końca. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy oczywiście opuszczonych Slanesha, mamy wojowników chaosu już paru rodzajów, wzmocnionych oczywiście tarczami, korbaczami, mieczami, pancerzem. Mamy również wzniosłe demonetki, które są już zdecydowanie o wiele mocniejsze niż te standardowe. Na pewno nie ze względu pancerza, ale tutaj dyscyplina jest większa, siła broni już jest o wiele większa, również atak zwarciu, obrona zwarciu i mamy też zdjęcie przeciwnikowi ataku zwarciu, więc to jest ważne. No bo tak jak wiecie, demonetki są bardzo miękkie, więc one najlepiej sprawdzają się do walki na flankach, ale zacznijmy może po kolei. Jeśli chodzi o opuszczonych Slanesha, z takich najważniejszych rzeczy na pewno to, że są w miarę szybką piechotą, bo 51 prędkości to jest już naprawdę sporo. Atrybuty standardowo, ale oni posiadają oczywiście dwie ważne rzeczy. Niszczycielski atak z flanki i również szał. Szał, jak wiecie, jest bardzo potężny, bo zwiększa wiele statystyk i to jest bardzo u nich ważne. Często ludzie na przykład opuszczonych Slanesha, czy ogólnie opuszczonych wykorzystają właśnie do gonienia jednostek przeciwnika, no bo są w większości bardzo szybkie.
Jedynie czego tu brakuje, żeby miał jakieś magiczne ataki, zatrute ataki, no tego niestety nie ma i tego trochę brakuje, ale plusem na pewno jest to, że to jest bardzo twarda jednostka względem takich demonetek, bo posiadają 85 pancerza, jest to sporo, obrażenia, siła broni jest bardzo mocna. Z takich ważnych rzeczy obrona w zwarciu jest niska. I co nam mówi obrona w zwarciu? Mówi nam to, że jeśli puścimy tą jednostkę na jednostkę, która ma bardzo dobre statystyki ataku, zwarciu, obrony w zwarciu, no to opuszczenie automatycznie przegrywają. Więc wykorzystujemy ich bardzo podobnie jak demonetki. Tak jak mówię, one mogą jedynie te jednostki dłużej wytrzymać, ze względu jednak na ten swój pancerz. Ale nie powinniśmy ich wysyłać na frontalny atak. I jeśli chodzi o frontalny atak, będziemy mówić o wojownikach chaosu, bo to jest taka, bym powiedział, najmocniejsza frontalna armia do utrzymywania tym bardziej też pozycji. Więc wykorzystanie opuszczonych, możecie wykorzystać ich tak naprawdę na wszystkie jednostki, prócz potworów. Na potwory, tak tutaj można by było po prostu powiedzieć, że ciężko będzie, ze względu obrony w zwarciu. Choć siła broni jest dosyć mocna, więc ten potwór mógłby szybko gdzieś tam zjechać, ale najlepiej atakujemy po prostu flanką, na pewno nie bezpośredni atak. Pamiętajcie o tym, bo to jest ważne, bo mimo, że pancerz jest, to obrona w zwarciu jest bardzo mała i ta jednostka szybko się wysypie na średniej jakości piechocie, a jeśli piechota będzie jakaś jeszcze mocniejsza, jakieś czarne orki, jakieś wojownicy Kislewu, tych wyższych tierów, no to będzie po prostu wielka miazga z nich. Więc nie wykorzystujemy ich na pewno na bardzo mocną kawalerię, znaczy piechotę i nie wykorzystujemy ich na frontalny atak, raczej tutaj jakieś flanki, to jest raczej najważniejsze. Jeśli chodzi o wojowników chaosu, możemy ich bardzo szybko zrekrutować. No wojownicy chaosu, jak widzicie tutaj tarcze bardzo potężne, ogólnie armor potężny, no jest po pierwsze 55%, no 60% bloku na tarczy, co jest naprawdę sporo, 120 pancerza, wybaczcie, tutaj mi źle pokazywało. Ok, tutaj mamy 55% pancerza odnośnie względem hamowania tarczą. 100 pancerza, mamy już obrony w zwarciu 44, no zobaczcie sobie, że opuszczenie mają 20, no to jest ogromny przeskok. Z umiejętności standardowo slaneszowo czy odporność, no znak slanesza i tak samo właśnie odporność fizyczna 5%. Jest to jednostka, która powinna utrzymywać front. Jest to jedna z najlepszych jednostek pod automat ze względu statystyk obrony w zwarciu, atak w zwarciu, siła broni i pancerz. No to są naprawdę bardzo mocne atrybuty tej jednostki. To jest jednostka, która utrzymuje teren i daje możliwość właśnie flankowania opuszczonym czy demonetką kawalerii, żeby gdzieś tam na takie rzeczy najlepiej wykorzystywać. Więc to jest jednostka, która zawsze stoi na froncie, niezależnie od tego, co macie resztę oddziałów. Jest to jedna z najtwardszych jednostek, tym bardziej na samym początku. Mamy również teraz wojownicy chaosu Slanesha z korbaczami. No, z korbaczami jest standardowo, czyli zatrute ataki, osłabienie mega mocno przeciwnika. Obrona w zwarciu jest jeszcze większa, jest 54, jest naprawdę ogromna. Siłę broni troszkę tam tracimy względem zwykłych wojowników chaosu, ale pamiętajcie, że oni mają po pierwsze świetną obronę przed szarżą, więc to jest ważne, mają zatrute ataki, więc są zdecydowanie o wiele mocniejsi niż wojownicy chaosu, pod automat liczy ich też znakomicie, no ale nie ma co się dziwić, tymi jednostkami możemy wytrzymać tak długo, że jest to po prostu jedna wielka masakra. Wykorzystujemy ich w sumie do prawie każdej walki. W sumie do każdej walki można nawet powiedzieć, że można ich wykorzystać, bo mają to osłabienie przeciwnika, więc i z potworami znakomicie sobie poradzą. Więc idziemy dalej. Jeśli chodzi o demonetki, no demonetki standardowo są mocniejsze niż te zwykłe, ale musimy też pamiętać o tym, że nie mają tego pancerza, więc musimy wykorzystywać wszystko. I jeszcze jest oczywiście woń duszy, czyli zwiększanie obrażeń u naszych jednostek. Każda wroga jednostka, która jest w zasięgu i której dyscyplina spadła co najmniej do poziomu zachwiana, zwiększa intensywność efektu. Więc ważne jest to, że te obrażenia będą wtedy bardzo mocne i jak na fulla wykręcimy, to prawie 70 ataków zwarciu. No 70 ataków zwarciu jest to naprawdę bardzo duża liczba. Jednostki, tak jak mówię, unikajcie oczywiście tymi jednostkami strzelców, frontalnego ataku, wykorzystujemy ich pod flankę, pod otoczanie przeciwnika, no bo do tego są najlepsze. Możemy również wykorzystać je do ataku na przykład na strzelców, bo ze strzelcami bardzo szybko sobie poradzą dzięki wielkim obrażeniom, a strzelcy rzadko kiedy mają dobre statystyki do walki w zwarciu. Kolejna jednostka to już są wybrańcy. No, wybrańcy
już są, no tak jak tutaj nazwa wskazana, wybrani. To już są bardzo mocne jednostki. Więcej mamy tutaj właśnie w tarczy. Nie, to jest 55, dobra, w tamtych jest 60. Nie, coś mi tu statystyki przeskakują, dobra, bo tu są dwa oddziały, źle ustawiłem. Czyli mamy 60 w tarczy, już o bloku. Mamy 120 pancerza. Znakomita dyscyplina 85, obrona w zwarciu 60 już na starcie, bez żadnych wzmocnień. Siła broni też już jest dobra, atak zwarciu też jest bardzo dobra. Kwestia tego, że jeśli chodzi o atrybuty standardowe, slaneszowe, no jednostki bardzo twarde, jedne z najtwardszych. Jedynie twardszymi jednostkami, no to mamy tutaj piękniejsze tarcze. Mamy wybrańców Slanesha z korbaczami. No oni mają, tak jak wiecie, zatrute ataki, więcej też pancerza niż ci standardowi z korbaczami. No i obrona w zwarciu 70. No tutaj nie ma co się nawet dyskutować. Znakomita jeszcze pierwsza tutaj świetna obrona przed szarżą. Całkowicie niwelują szarże. Więc wykorzystajmy te jednostki w ataku. Tak jak mówię, tu są bardzo podobne te jednostki, tylko jest kwestia tego, że wchodzą na wyższe tiery. Możemy tutaj puścić te jednostki, żeby sobie gdzieś tam wędrowały. Jak mówię, jednostki z tarczą powinny zawsze być na przodzie, czyli w sumie prawie większość naszej armii w tym przypadku. Możemy sobie wysłać te jednostki. Demonetki możemy jeszcze tutaj zahamować, żeby strzelcy nas nie sięgnęli i tak samo opuszczeni. I możemy trochę omówić Sigvalda. Sigvald to jest oczywiście z wojowników chaosu Lord, ale jest jakby z takiej domeny powiedzmy slaneszowej. Mamy parę tutaj wzmocnień dla niego, czyli obrażenia. Mamy wzmocnienie kolejnych obrażeń plus nasycenie roztrzaskany pancerz. Jest to dobre, bo zdejmuje 30 pancerza przeciwnikowi, idealne do wykończenia lordów. I tak samo mamy obronę w zwarciu, czyli sobie zwiększamy. Jest to dobre. Wcześniej jak widzieliście, no to jednostki dostawały mega dużo obrażenia. No przy wybrańcach, to szczerze powiedziawszy, ci łucznicy sobie mogą strzelać do woli. Nie są w stanie tak naprawdę nic im zrobić. Możemy tych sobie tutaj puścić. Najlepiej wtedy jest pamiętać wyłączyć strażnika, bo te jednostki mogą gonić sobie tamtych już bez problemu. To jest tak potężna armia. Tutaj na automacie byście prawie nic nie stracili. Jedynie byłaby szansa, że demonetki dostałyby mega łomot, no bo jednak pancerz jest bardzo ważny tutaj. No tutaj akurat miecze Hoeta to, czy tam nawet białe lwy, to jakiegoś większego szału nie zrobią. Tutaj demonetki powinny właśnie fajnie z flanką wjechać, więc postaramy się zrobić taką flankę. Tak samo opuszczeni powinni flankować, tylko tutaj będzie trochę ciężko z flankowaniem, bo się tutaj zablokowaliśmy trochę. I też trochę tych strzelców jest. No demonetkami możemy zawsze tak sobie przerysować, żeby sobie biegli. Tu możemy przez środek przebiec. Łuczników możemy na przykład wyłapać. To do tego są gdzieś tam najważniejsze te jednostki. Proszę bardzo, tutaj strzelcy. Jeszcze tu są strzelcy. Do tych strzelców coś dużo dałem, chyba 8 oddziałów prawie. No i proszę bardzo, tutaj teraz spokojnie wjeżdżamy nimi. I będą ogromne obrażenia. Tylko musimy pamiętać, żeby tych łuczników zawsze dojeżdżać. Bo widzicie, jedna salwa łuczników i tutaj demonetki już zjechały trochę. No demonetki to po tych łucznikach to przejadą, bym powiedział. Tak samo tutaj, jak teraz są otoczeni, choć tu coś zwariowały one. Źle wskoczyło. O, proszę bardzo, jak w momencie zjechały, patrzcie jak tutaj zlatują ci łucznicy. Demonetki miałem tak ogromne obrażenia, że naprawdę jest to masakra. No ci z korbaczami to super, bo tutaj widzicie zdejmują tak naprawdę prędkość. No prędkość tam mniej ważna, ale trucizna fajnie działa. Choć trucizna jest nawet nie najgorsza pod tym kątem. O proszę bardzo, jak tutaj łucznicy zostali wykończeni. I teraz powinniśmy zastosować tak jak maksymalnie się da te jednostki. Możemy też je wtedy przyspieszyć, jak potrzebujecie na przykład gonić jakiegoś przeciwnika. Proszę bardzo, teraz 70 prędkości. Możemy sobie tutaj ich rozciągać. Tutaj również. Demonetki też tutaj powinny zaatakować. No możemy tych na przykład zaatakować. Tu możemy zaatakować, żeby ich całkowicie otoczyć. Demonetki będą mieć ubaw.
Tym bardziej, że na włóczniach, no włócznie są bardzo słabe na piechotę, więc szczerze powiedziawszy tam nie ma żadnych za specjalnych obrażeń. Jeszcze widzę, jeszcze łucznicy nas tutaj martwią. Wyciszenie możemy rzucić. Możemy obrażenia rzucić na przykład na jakichś przeciwników, na tych, proszę bardzo. No, trochę tutaj powinny zjechać te białe wilki. Znaczy białe lwy. No, ładnie tutaj schodzi życie po 120, 150. I tak jak mówię, niszczycielski atak z flanki jest bardzo ważny. Pamiętajcie, że też jak atakujecie wroga od tyłu, dyscyplina mu spada bardzo mocno, więc no jest to bardzo ważne. Tym bardziej na Slaneshu na tym się opiera, bo nie mamy aż takiego dużego wachlarza jednostek, więc to jest po prostu ważne. Moim zdaniem, jeśli chodzi o pokaz animacji, no tutaj są bardzo podobne, bo po pierwsze mamy samych prawie wojowników chaosu. Mamy demonetki, mamy opuszczonych. Możemy tutaj opuszczonych chwilę pooglądać, jak tutaj wygląda. Teraz akurat mamy mocne jednostki, bo to są jednostki no, z dużym pancerzem, z dobrą obroną właśnie w zwarciu. No i się obroni nawet nie najgorszą i mają bonus akurat na potwory, ale tobie nawet radzą. Ale widzicie, mocne jednostki zaczynają tutaj bez problemu schodzić. Niektórzy wybrańcy to nawet nie ucierpieli. Tutaj niektórzy ucierpieli, no bo akurat walczą z taką piechotą, która jest na piechotę, ma bonusy na piechotę, więc nasze jednostki są bardziej, wybrańcy są po to, żeby gdzieś tam trzymać pozycję. Mają dobre obrażenia, ale pamiętajcie, że są też specjalne piechoty, które mają bardzo dużo bonusów do walki z piechotą i wtedy one są gdzieś tam słabsze pod względem pancerza, wytrzymałości, ale zadają ogromne obrażenia. Więc na to też zwracać uwagę, żeby się po prostu nie wyłożyć. Powiedzieć, a dobra, ja mam wybrańców, w sumie są nieśmiertelni. No w większości są prawie nieśmiertelni, jak dobrze wykorzystamy. Ale jak ich źle wykorzystamy, to mamy problem. Idziemy dalej. Przechodzimy w takim razie do potworów, naszych bardzo ciekawych jednostek. Na koniec zostawimy sobie kawalerię i regimenty. Jeśli chodzi o potwory, mamy tutaj powierników tajemnic, mamy poczwary Slanesha. Poczwary Slanesha są jednymi z moimi ulubionymi jednostek, tak samo właśnie demonetki. Mamy mierzyciela dusz, mamy tutaj kaplicę wojny. Kaplice wojny mają fajne statystyki, fajne bonusy, o których tutaj opowiem, tym bardziej na takie twardsze jednostki sprawdzają się znakomicie. Mamy też oczywiście furię chaosu, jakby mogło ich tutaj zabraknąć. Mamy też nasze pomiociki, no pomioty też bardzo fajne, bo to są znakomite jednostki przeciwpiechotne, więc zacznijmy może od harpii po kolei, jak tutaj mamy. Furię chaosu, harpie, z takich ważnych rzeczy, no na pewno frontalny atak nie, ale do wyłapywania nawet kawalerii czasem się przydają, do łapania strzelców, artylerii, no do tego sprawdzają się najlepiej, do walki z piechotą też się dobrze sprawdzają, ale tak jak mówię, nie na frontalny atak, tylko raczej na jakiś atak w plecy. I też trzeba uważać, bo one są bardzo kruche. Bo jeśli chodzi o same statystyki, pancerza jest mało, prędkość jest znakomita, magiczne ataki to jest największa zaleta od nich. Też mają bonus ataku właśnie niszczycielski atak z flanki, więc tak jak mówię, nimi najlepiej flanka, bezpośredni atak na pewno nie, bo są też za miękkie. Więc idziemy dalej. Jeśli chodzi o pomioty Slanesha, statystyki dobre. Mamy też oczywiście tutaj usypiający odór, czyli zdjęcie obrony zwarciu, ataku zwarciu, 100 dyscypliny, czyli niezłomność, jednostki, które się nie wykruszają. Też oczywiście niszczycielski atak z flanki, bardzo duża siła broni. No jest to ogólnie jednostka najlepsza przeciwpiechotna. Tutaj względem tych, co tutaj nawet posiadamy, takich potworów, takich większych oddziałów. Tym bardziej, że ta jednostka przy tych obrażeniach piechotę bardzo szybko miażdży. Najlepiej się sprawdzają po prostu na piechotę. Możemy też starać się kawalerii trochę ubić tą armią. Też jest to dobre wykonanie. Frontalny atak unikałbym czasem, z tego względu, że jeśli będzie miał przeciwnik strzelców, oni posiadają mało pancerza, są to jednostki, które bardzo szybko zawsze można wystrzelać. I jeśli my gramy przeciwko tym jednostkom, to zawsze ja poluję na nich, żeby szybko ich wystrzelać, bo z piechotą oni sobie znakomicie radzą, co zobaczycie po prostu w praktyce. Kolejna tutaj kaplica wojny. No kaplica wojny, no jak widzicie, potężne tutaj jest. Jeśli chodzi akurat o tą kaplicę wojny, bo niektóre mają leczenie, dyscyplinę,
Ta akurat ma dyscyplinę dla naszych jednostek do 35 metrów i również ma do 35 metrów zadawanie obrażeń. Jest oczywiście natężenie. Intensywność efektu zwiększa się z każdą zabitą jednostką w pobliżu. To jest bardzo mocne, bo to zadaje duże obrażenia, bo od 12 do 24 na sekundę wszystkim oddziałom w 35 metrach. No 35 metrów to jest naprawdę wiele zasięgu. Więc to fajnie się wykorzystuje do właśnie walki z przeciwnikiem i nawet do takiej walki, jeśli byśmy wysłali potwora obok, albo potwory obok, z tego względu, że po pierwsze więcej piechoty do nas podejdzie, więc więcej osób będzie otrzymywało te obrażenia na sekundę. A potwory bardzo szybko zabijają, więc to natężenie szybko się zwiększa. Jeśli chodzi o poczwary, no poczwar z takich najważniejszych rzeczy to na pewno jest to, że są bardzo szybkie, magiczne ataki, usypiający odór, ogromne obrażenia i ogromne przebicie pancerza, bardzo mały pancerz, więc jeśli chodzi o to, musimy unikać strzelców, włóczni, no bo znikną w momencie. Najlepsze jednostki prawie do flanki ze względu na prędkość na obrażenia, ale są też kruche, tak jak demonetki, bardzo podobne zastosowanie. Kolejna no i oczywiście zastosowanie, no to flanka, można łapać kawalerię, strzelcy, artyleria, do potworów tak można próbować, ale aż takiego większego szału by nie było, ale do łapania na przykład czarodziejów, bohaterów to też spoko. Kolejna jednostka, no to oczywiście powiernik tajemnic i pamiętajcie jeszcze to, że poczwary, tak jak demonetki, nie atakujcie frontalnie piechoty jakiejś mocniejszej, no bo szybko gdzieś tam znikną te jednostki. Jeśli chodzi o powierników tajemnic, no powiernicy tajemnic mają po pierwsze atak zwarciu jako klątwę zdejmują przeciwnikowi, mamy 2 użycia zaklęć, bicz i tak samo uległość, czyli zmniejszenie przeciwnikowi. To jest dobra jednostka, żeby wykańczać przeciwnika pod tym względem, na przykład jakichś tam bohaterów. Mamy też tarczę, więc mamy zasłonięcie, tylko że to jest blok 20% tylko i 15 pancerza, więc możecie sobie wyobrazić, że to nie jest naprawdę dużo. Jednostka, tak jak mówię, do walki w sumie na wszystko, tylko unikamy strzelców, ostrzału, no i wydaje mi się, że to tyle. Jeśli chodzi o miażdżycieli, miażdżyciele dusz akurat u Slanesha to są jedne takie z najgorszych, bym powiedział, z tego względu, że one nie strzelają. Obrażenia mają naprawdę dobre, jak wszystkie jakby miażdżyciele dusz. Usypiający odór, magiczne ataki to jest na pewno gdzieś tam zaleta. To jest jednostka, którą można też stosować prawie na wszystko, tylko unikamy halabard. Pamiętajcie, że potwory zawsze muszą unikać, czy to piesze, czy to takie duże, solowe, muszą zawsze unikać włóczni, halabard, no pik, no bo inaczej jest problem i w większości też muszą unikać strzelców. Zacznijmy w takim razie. Jeśli chodzi o zastosowanie tych naszych jednostek, no tutaj większość jednostek, które mamy, powinniśmy unikać strzelców, więc musimy gdzieś tam szeroko się rozchodzić. Tu nawet nie mamy za bardzo takich jednostek, które są w stanie wytrzymać ostrzał jakiś za specjalny. Fajnie jakby na przykład miażdżyciel dusz akurat ten od Slanesha chociaż miał tarczę, bo wtedy byłoby o wiele lepsze zastosowanie tego wszystkiego. Tutaj sobie jeszcze wykorzystamy tnące odłamki, zobaczycie jak ten ostrzał wygląda, bo wcześniej go tam nie użyłem, oczywiście mamy ograniczone źródło many. Teraz tak, najlepiej jest zrobić tak, na Slaneshu zawsze, ja to osobiście stosuję. Nie wiem, czy te natężenie obrażeń się gdzieś tam stakuje. Tego nie jestem pewien na przykład. No tutaj nas trochę zaszaleli z nami. Możemy zaatakować harpiami, żeby trochę ich tutaj osłabić. Tu możemy zaatakować. Niech harpie tam lecą. No ci akurat nie powinni, poczwary nie powinny tak frontalnie atakować, więc powinniśmy ich wycofać dalej. No i to zadawanie obrażeń zaraz to będzie się ładnie zwiększało. Więc te jednostki tam same spłyną w sobie. Tu akurat słabo, bo trafiliśmy na halabardy, na włócznie, więc te jednostki zostały zmiażdżone w momencie. No powierników możemy tutaj już puścić. Takiej strategii się ogólnie nie używa, to jest tak mniej więcej pokazane. I pamiętajcie, że te kaplice, warto nawet mieć taką jedną kaplicę, bo jak te natężenie się tam fajnie zwiększy, to te obrażenia będą dobre. Tylko że też dużo jednostek tutaj musi paść, więc czasem można wykorzystać na przykład magię
i magią wykończyć dużo jednostek szybko. Więc wtedy jest dobre zastosowanie tego. Enkari tutaj wbiła, to zaraz będzie się fajnie to stakowało. No tutaj już mamy, patrzcie, jakie obrażenia, jak ładnie rosną. I wtedy walczycie po prostu przy tej kaplicy. I te jednostki, jak sobie tutaj do nas przyjdą, no my wykorzystamy właśnie te kaplice. Tu możemy zawsze teraz osłabiać tych przeciwników, jeśli już tutaj ich mamy. Tym bardziej, że tutaj mamy Straż Feniksa, więc warto ich osłabić. Pamiętajcie, że atak zwarciu, obrona zwarciu to są bardzo ważne parametry. I je trzeba wykorzystywać, żeby przeciwnika osłabiać. Tu możemy wykorzystać na przykład nasze potworki. Również możemy kaplice puścić w tą stronę. One już powinny się troszkę nastakować. No one się już bardzo ładnie nastakowały. I te obrażenia są już wtedy znakomite. No tu tego lorda powinniśmy troszkę osłabić, bo powiedzmy, że coś tam będzie działał. Tu możemy beach wykorzystać, żeby nam też potworów nie poobijali. No i może te odłamki wykorzystamy, choć tu nie ma za bardzo na kogo, ale puśćmy te odłamki. Choć mogłem wzmocnione wysłać, no ale dobra, niech będzie. Ten ostrzał jest bardzo mocny, tym bardziej jakbyśmy jeszcze go wzmocnili. No i więcej piechoty lepiej tam sobie ustawiać. Więc pamiętajcie, harpie, strzelcy, atak na flanki. Pomioty ogólnie jest fajnie na frontalnym, tylko musimy unikać strzelców, bo tam jest duży problem. Kaplice zadają duże obrażenia, tylko muszą wrogowie zginąć przy nich. Więc najlepiej to wykorzystać, gdzie dużo wrogów szybko zginie, żeby ją szybko nastakować. Poczwary, no z poczwar to tak jak mówię, na pewno nie frontalny atak, flanka znakomita. Jeśli chodzi o powierników, można czasem zrobić frontalny atak, jeśli nie ma strzelców. Z tego względu, że oni mają dobrą szarżę, bardzo dobrze się wbijają jak Enkari. Miażdżyciele dusz, to bym powiedział takie pół na pół, plus na pewno pancerz, za siłę broni, no i ogólnie za obrażenia. Idziemy dalej. Przechodzimy do kawalerii. Kawaleria jest bardzo fajna u Slanesha, tylko też nie możemy jej zostawić samej sobie, z tego względu, że większość kawalerii Slanesha ma po prostu malutki pancerz. Zacznijmy po kolei. Z takich ważnych rzeczy większość kawalerii Slanesha, nie licząc właśnie wojowników rycerzy chaosu, mają atrybut straży przedniej. Straż przednia daje nam ogromną przewagę z tego względu, że na Slaneshu prędkość jest najważniejsza, czas reakcji w atak przeciwnika jest ważny, z tego względu, że my nie mamy strzelców artylerii. Dlatego to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o nasze piękne stworki, naprawdę są bardzo ładne. Mamy tutaj piekielnych jeźdźców Slanesha. Mamy tarczę, ale ona nie ma dużego jakby bloku, bo 35. Mamy zatrute ataki, ogromna prędkość bez stówka. Premia do szarży jest ładna, siła broni jest ładna. Jeśli chodzi o atak zwarciu, obrona zwarciu tak pół na pół, ale ta jednostka też jest do zrekrutowania na samym prawie początku, więc też statystyk nie może mieć jakichś ogromnych. Jednostka ma skuteczność przeciw dużym wrogom, ale na piechotę, jak sobie zaszarżuje, też zrobi ogromne obrażenia, więc możemy wykorzystywać i do tego, i do tego. Jeśli chodzi o atrybuty naszych jednostek, tutaj standardowo, coś mi tutaj świruje, mamy łowcę dusz. Intensywność efektu zwiększa się z każdym zabójstwem dokonanym przez tą jednostkę. Pamiętajcie, przez tą, nie ogólnie w okolicy, że jak jakaś zginie. Zwiększa nam odporność na obrażenia, co jest ważne, i dyscyplina jest bardzo ważna. Bo u Slanesha różnie z tą dyscypliną wygląda. Tym bardziej, że pancerz jest słaby, to czasem te życie za szybko spada i jak otrzymujemy bardzo duże obrażenia, to dyscyplina spada jeszcze szybciej. Jednostka, tak mówię, do wykorzystania na każdy możliwy sposób, na pewno nie na frontalne. To jest ważne, że frontalnie nie, ale do każdego gdzieś tam flankowania przeciwnika na potwory jednostka sprawdzi się dobrze. Idziemy dalej. Piekielni jeźdźcy z korbaczami. No jednostki prawie identyczne, różnica tego, że mają po prostu korbacz, a korbacz daje oczywiście zatrute ataki. Jest to jednostka, która nie posiada bonusów przeciwko piechocie, przeciwko potworom, ale ogólnie sprawdzi się i na to, i na to. Na piechotę sprawdzi się oczywiście zdecydowanie lepiej, ale możemy zawsze gdzieś tam starać się blokować, osłabiać potwory względem tej trucizny, no bo trucizna jest bardzo ważna.
I chyba z takich ważniejszych rzeczy tyle. Tak jak mówię, ta kawaleria slaneszowa, standardowa ma oczywiście straż przednią, więc będziemy tutaj tego używali jak się tylko da. Mamy jeszcze tutaj prześladowców. Prześladowcy mają już tutaj magiczne ataki, zatrute ataki, lepszą siłę broni, lepszy atak zwarcie, obrona w zwarciu, ale jest pancerz oczywiście mniejszy. No są to oczywiście demonetki na wierzchowcach, dlatego tak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki. Niszczycielski atak z flanki jest bardzo ważny i spróbujemy go wykorzystać całkowicie jak tylko się da. Zastosowanie, no w większości piechota, artyleria, strzelcy, na potwory tak średnio, tym bardziej, że pancerz jest bardzo malutki i potwory mogłyby szybko nas tutaj zjeść. Kolejnych mamy tutaj poszukiwacze serc Slanesha. Jak widzicie, statystyki bardzo podobne do wcześniejszej jednostki. Różnice są tak naprawdę, bym powiedział, delikatne względem pancerza, dyscypliny, atak zwarciu, no tam po parę punktów jest jednak tego mniej. No ta jednostka też jest z wyższego tieru, więc z tego względu ma lepsze statystyki. Wykorzystanie identyczne na potworynie, ale do flanki na przeciwnika znakomicie się sprawdzają i też mają woń duszy, czyli każda jednostka, która tutaj jest pokonana w zasięgu, raczej każda wroga jednostka, która jest w zasięgu i której dyscyplina spadła do co najmniej zachwianej, zwiększa intensywność efektu. Czyli jak się już tutaj przeciwnik łamie, no to tutaj damage się bardzo ładnie podkręca. Jeśli chodzi o rycerzy chaosu standardowych ich z kopiami, no różnice mamy tak naprawdę kopii i szarży. Rycerzy standardowi z chaosu mają oczywiście miecze i sprawdzają się najlepiej na piechotę, a rycerze z kopiami też się sprawdzają najlepiej na tak naprawdę piechotę, ale ważne jest to, że nimi powinniśmy szarżować ze względu tego, że premia do szarży o wiele mocniejsza. A tak większych różnic tutaj za specjalnie nie ma. Różnica jeszcze jest taka, że standardowi rycerze bez kopii mają więcej obrony w zwarciu o 12, więc w sumie to by było tyle. Jeśli chodzi o umiejętności, no to standardowo możemy rozpocząć i tak naprawdę powinniśmy rycerzami chaosu zaatakować najpierw, żeby przyjąć ten główny cios przeciwnika, a resztą powinniśmy flankować. Więc powinniśmy te jednostki trochę inaczej porozstawiać. Najlepiej tak, żeby komputera zaskoczyć z każdej strony. I ruszamy do boju. Tutaj puszczę sobie te jednostki do przodu. Tutaj sobie będziemy flankować. Powinniśmy wtedy komputera gdzieś tak, wiecie, zaskoczyć. Tu akurat komputer ma bardzo dużo halabard, ma dużo włóczni, więc tu jakiegoś mega zaskoczenia dla niego nie będzie. I zaraz jeszcze oczywiście omówimy tutaj wojownika chaosu, lorda Azazela, który był akurat w historii Sigmara, więc dosyć ciekawie. No i tu nasza szarża powinna gdzieś tam coś zrobić. Tylko że tu mamy jednostki, które mają obronę przed szarżą, więc widzicie, że szału większego nie zrobicie. Tu możemy więcej gdzieś tam poszaleć. Tu się powinien w ogóle taki chaos stworzyć, że te jednostki sobie ładnie szarżują. Proszę bardzo, jak tutaj latają. No i nimi musimy, tymi jednostkami dużo gdzieś tam manewrować. Ale widzicie, że te jednostki spływają w momencie. Bo to jest kwestia tego, że niszczycielski atak z flanki to jest pierwsze. Szarża wchodzi jeszcze, to jest drugie. Więc możemy tutaj sobie szaleć. Jeśli chodzi ogólnie o Azazela, to tutaj możemy się jeszcze pobawić. Możecie jeszcze poglądać sobie te animacje, jak sobie tutaj szarżują, walczą, proszę bardzo. Ściekają ich tymi biczami. Jest ta animacja bicza trochę dziwnie wygląda, ale demonetki też sobie spokojnie tutaj radzą. No widzicie, armia została w miarę tutaj zmiecona w momencie. Po jednej szarży już większość tych jednostek się wysypuje. To jest z tego względu, że jednak szarża robi ogromną robotę, niszczycielski atak z flanki robi ogromną robotę. No jeśli chodzi o wojowników chaosu, oni standardowo tutaj walczą, nie ma jakichś takich dziwnych animacji. Jeszcze powinniśmy mieć tych z kopiami, o proszę bardzo. Ci z włóczniami też spoko sobie radzą. No i widzicie, w sumie tak sobie puściłem byle jak te jednostki i sobie w większości dały radę. Jeśli chodzi ogólnie o Azazela, to jest taki demon, więc musimy pamiętać, że jeśli demonowi spanie tutaj dyscyplina za bardzo, to zacznie się po prostu wykruszać, by otrzymywać obrażenia, więc to jest ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Tu zaraz jeszcze sobie ostrzał wykorzystamy. I ostrzał robi ładną tutaj robotę.
no takie wiecie, większe obrażenia od razu, bo biczem możemy gdzieś tam sobie ich męczyć. A jeśli chodzi o niego, mamy tutaj odporność na obrażenia i to wpływa na wszystkich sojuszników w zasięgu, więc to jest spoko. Mamy również demoniczne nasycenie, tutaj ostrze, więc zniechęcenie, tak samo dyscyplinę zdejmujemy przeciwnikowi. Bardzo fajnie się to sprawdza na walkę ze szkieletami, z umarłymi, bo wtedy bardzo szybko lord się wykrusza i lord zacznie otrzymać obrażenia, tak samo demony. No jest to oczywiście czarodziej, więc standardowa magia domeny Slanesha. I jeśli chodzi o jednostki, to chyba tyle. No one mają podobne bardzo ataki, bo po pierwsze są na tych stworzeniach, różnica jest taka, że są albo demonetki na nich, albo ci z korbaczami, albo zwykłymi mieczami. Fajny jest efekt, jak oni giną, to tak po prostu znikają. Bo to akurat demonetki, to wiecie, demony, no to tak mają. Tu możemy jeszcze zaatakować. No i cóż, chyba możemy przejść dalej w takim razie. Kawaleria sobie tutaj atakuje. Możemy sobie tutaj jeszcze ich zaatakować. Proszę bardzo. Dobrze, idziemy dalej, moi drodzy. Przechodzimy do kolejnych jednostek i mamy jeszcze tutaj demonicznego księcia, którego możemy oczywiście zdobyć, transformując swoich tych bohaterów, znaczy w sumie lordów standardowych, czy to będzie czarodziej, czy tam wojownik, możemy też oczywiście tutaj zrobić taką transformację. Jeśli chodzi o rydwany, no rydwany to jest oczywiście bardzo mocne wzmocnienie i rydwany są tutaj bardzo mocne, bo mają dużą prędkość, dobrą szarżę, więc sprawdzają się znakomicie, tym bardziej magiczne ataki, trucizna, znakomite jakby bonusy przeciwko walki na piechotę, więc to jest mocne. Na pewno minus jest taki, że mają bardzo mało życia i bardzo szybko mogą zginąć, jeśli włócznie w nich wlecą, albo my wlecimy w te włócznie, więc musimy zwracać na to uwagę i wykorzystywać 100% tak naprawdę niszczycielskiego ataku z flanki, bo to pamiętajcie, podwaja premię do szarży, więc tutaj jest wtedy 100. No 100 premii do szarży jest to naprawdę ogromna ilość. Jeśli chodzi o rydwany, no rydwany w większości wykorzystuje się na piechotę, na strzelców, nie ma tutaj jakichś większych udziwnień. Jedynie co mamy jeden taki dziwny rydwan, że jest taki solowy, jest po prostu taki większy. I szczerze powiedziawszy, ja osobiście wolę 4 te mniejsze rydwany, bo lepiej się nimi steruje, więcej możemy zrobić niż ten jeden mocniejszy, więc tego osobiście bym za specjalnie nie rekrutował. Różnice w tych rydwanach mamy takie, że piekielnie żniwiarki, czyli ten rydwan, mamy tutaj oczywiście woń duszy, czyli mamy zwiększenie obrażeń przebijającego paśmie pancerza i ataku zwarciu. Inne niestety rydwany tego nie posiadają. Są rydwany, które posiadają na przykład idealny wigor, czyli w ogóle się nie męczą, czyli te. I w sumie to było tyle chyba o tych rydwanach. Mamy oczywiście jeszcze konnych grasantów Slanesha z magicznymi atakami. Są spoko, żeby na przykład gdzieś tam obijać lordów, tak naprawdę potwory takie solowe, do tego się sprawdzają najlepiej. Mają też oczywiście strzał w ruchu. No i w sumie to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o omówienie takie podstawowe tych jednostek, no bo tu są te jednostki, bym powiedział, no identyczne, tak, nie ma tutaj jakichś za specjalnych różnic. Jedyne różnice w tych jednostkach to mamy więcej na przykład premii do szarży, więcej pancerza, no zależy jak chcemy. No rydwany chaosu ogólnie zawsze mają dużo pancerza. A jeśli są jakieś tam standardowe rydwany pod jakąś daną frakcję, no to tam tego pancerza jest przeważnie mniej. Ale też różnica jest taka, że na przykład rydwany chaosu są wolniejsze, a demonetkowe są znowu szybsze, więc różnice są takie, bym powiedział, różne. Jeśli chodzi o rydwany chaosu, są najgorsze. Dlaczego? Mimo że mają pancerz, to pancerz tutaj przy Slaneshu nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Z tego względu, że liczy się impet, czyli siła uderzenia w przeciwnika. A siłą uderzenia w przeciwnika i osłabienia przeciwnika standardowe rydwany, czyli na przykład piekielne żniwiarki, rydwany prześladowczyń sprawdzają się lepiej. Z tego względu, że mają po pierwsze więcej prędkości, większe obrażenia, atak zatruty i magiczny. To jest najważniejsze rzeczy, więc te rydwany osłabiają też bardzo przeciwnika, więc wtedy ten pancerz nie ma takiego większego znaczenia, że mamy w tym rydwanie więcej pancerza. Ruszajmy w takim razie do boju, wykorzystajmy trochę te rydwany. Jeśli chodzi akurat o ataki, no tu będą te ataki trochę ciężkie, z tego względu, że tak jak mówiłem już na początku, jest tu dużo halabard, więc to jest trochę ciężkie.
żeby to jakoś mega fajnie poogarniać. Jeśli chodzi o demonicznego księcia Slanesha, no tutaj mamy magię połączoną. Mamy trochę właśnie z Slanesha, mamy trochę z cienia. Z cienia ten plus, że mamy na przykład otchłań, ze Slanesha mamy beach. No i w sumie jest dosyć spoko. Jak widzicie, te rydwany fajnie przejeżdżają, po łucznikach najlepiej się sprawdzają. Zobaczcie sobie, jakie obrażenia ładne tutaj wchodzą. I właśnie wtedy ważniejszy też jest impet, tylko pamiętajcie, że rydwanami musicie non-stop jeździć. To nie jest tak, że sobie zrobicie szarże i oni się tam bawią. Można tak czasem tak zrobić, jeśli te jednostki są słabe, walczycie z jakimiś tam słabymi orkami, czy coś tego typu, no to spoko, z jednostkami jakimiś słabszymi imperium. Ale jednostki, które mają tarczę, halabardę, no to zdecydowanie no tego tak nie możecie wykorzystywać. Są to jednostki, które sieją bardzo duży zamęt na polu bitwy, więc to jest z takich ważniejszych rzeczy. Warto wycofywać właśnie te rydwany i znowu nimi wjeżdżać i tak po prostu do woli. Tylko unikamy oczywiście tutaj, no unikamy tych halabard zdecydowanie. Możemy też na przykład zwiększyć sobie prędkość na niektórych rydwanach, na przykład na tym rydwanie możemy sobie zwiększyć prędkość. On teraz ma 140 prędkości, więc ta szarża też będzie taka ładna, efektywna, szybciej się rozpędzi. Możemy znowu ich tutaj puścić. Wiadomo, atak na plecy najlepiej się sprawdzi, więc możemy wtedy tym rydwanem tutaj sobie podjechać i tutaj zaszarżować. I sprawdza się o wiele lepiej, bo jednostki z włóczniami mają tylko szansę bloku, jeśli stoją na wprost jednostki. To jest też ważne. O tym mogłem nie wspomnieć na początku, ale chyba wydaje mi się, że to taka oczywista sprawa. Choć czasem te najbardziej oczywiste rzeczy są gdzieś tam najbardziej pomijane, z tego co zauważyłem. Więc pamiętajcie na pewno o tej niszczycielskiej flance, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy u Slanesha. No i wykorzystywanie potencjału całych jednostek, bo ogólnie Slaanesh ma jednostki z ogromnym potencjałem, tylko trzeba walczyć w większości standardowe walki, więc to jest ważne. O, tutaj się na przykład widzę niektóre jednostki obróciły, dlatego już nie było takiego uderzenia dużego. No i co, przechodzimy w takim razie do regimentów, potem przechodzimy do tworzenia armii. I tyle, moi drodzy, idźmy dalej. Moi drodzy, jeśli chodzi o regimenty u Slaanesha, no szczerze powiedziawszy nie ma ich za wiele, ale to też wynika z tego, że Slaanesh nie ma jakiejś dużej ilości jednostek. Są one troszkę tutaj podkręcone wyglądowo, mamy na przykład mocniejszą piechotę wojowników chaosu, czyli lustrzaną straż. Mamy również demonetki nosicielskiej Omami. Powiem szczerze, te jednostki też, jeśli chodzi o statystyki, nie są nie wiadomo jak bardzo podkręcone. Są tam jakieś większe różnice, ale szczerze powiedziawszy, no większego szału nie ma. Czy to kwestia wyglądu, czy to kwestia statystyk, no po prostu troszkę lipa. Tym bardziej, że Slaaneshowi zdecydowanie przydałyby się takie bardzo mocne regimenty. Mam nadzieję, że jak będą się brali trochę za Slaanesha, to zostanie tutaj troszkę pozmieniane i trochę tych jednostek dojdzie do nas, bo inaczej będzie trochę tak smutno, no bo ja osobiście lubię grać bardzo Slaaneshem. Ale Slaanesh staje się bardzo szybko nudny, więc na przykład taki podbój świata Slaaneshem jest trochę taki ciężki, mozolny, nudny i po prostu się nie chce. Przejdźmy w takim razie do ataku, bo tak jak mówię, odnośnie tych jednostek nie ma tutaj większego szału. Puścimy sobie je do ataku i tak pokrótce omówię, choć jak widzicie ikonki są bardzo podobne tych jednostek, czyli mamy powierników tajemnic, po prostu troszkę wzmocnionych. Mamy tą wieczną świtę, czyli poszukiwacze serc, czyli ta mocniejsza jakby tierowo kawaleria z demonetkami znakomicie sprawdzające się na flanki. Mamy rydwany chaosu. Nie wiem właśnie dlaczego w ogóle dali rydwany chaosu jako regiment zamiast na przykład te rydwany Slaaneshowe. To jest moim zdaniem straszna lipa. Z tego nie jestem zdecydowanie zadowolony. Lustrzana straż jest spoko, bo piechota z mieczami, twarda piechota z tarczami również, więc do tego się gdzieś tam dobrze sprawdzają. No ale trochę mimo wszystko jestem gdzieś tam zawiedziony, że te jednostki nie są jakieś, bym powiedział, mocniejsze za specjalnie, bo są frakcje, które mają bardzo dużą przebitkę względem na przykład tych no regimentów, tak?
a tutaj szczerze powiedziawszy to tak bez większego szału. Nie są to jakieś turbo mocno też jednostki, nie są to jakieś inne wyglądowo jednostki, jak ja bym powiedział, misz-masz, no ale powiedzmy, że zawsze coś tam jednak niby jest, tak? O, tutaj akurat wziąłem jakiegoś lorda, który biegnie z buta, więc trochę mu zajmie, nim sobie gdzieś tam dobiegnie. Jeśli chodzi o zastosowanie, no to wiecie, jak tej jednostki używać, więc przejdźmy może więcej do omówienia armii. Jeśli chodzi o rekrutację armii, jakie armie powinniśmy tworzyć, no na początku nie ma większego wyboru, więc w większości mamy tych grasantów z tego rodzaju, jakieś możliwość demonetki, opuszczeni, to są jednostki, które możemy w miarę szybciej gdzieś tam rekrutować, również piekielnych jeźdźców. Najlepiej mieć, tak jak mówię, te rydwany prześladowczyń, z tego względu, że widzieliście, co oni są w stanie zrobić, jak zaatakują z flanki, są w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo i to jest niezależne, czy tam ta piechota będzie jakaś mocna, czy nie, bo oni też posiadają po pierwsze bonus na piechotę, mają naprawdę bardzo mocne te obrażenia. Są też bardzo mocne obrażenia przebijające, więc pancerz przeciwnika też jest mega mocno niwelowany. No i ta prędkość setka jest naprawdę dobra. Również mamy odporność fizyczną na rydwanie, co chyba zapomniałem wspomnieć. Więc te rydwany są ogólnie bardzo potężne. Najlepiej wykorzystywać też walkę w lesie, mimo że te jednostki nie mają jakichś takich, wiecie, bonusów, tylko że też nie mają również jakby straty w tych terenach, bo również tutaj macie obieży świat, jak dobrze pamiętam, chyba w każdej jednostce Slanesha to jest, więc najlepiej wykorzystujemy szarżę, flankę, to są dwie najważniejsze rzeczy u Slanesha i trzeba sobie je wbić po prostu w głowę, bo jeśli tego nie będziecie wykorzystywać, to w większości nie macie szans z przeciwnikami. Tym bardziej jeśli gracie Enkari, która walczy jednak z elfami wysokiego rodu, tych armii tam jest naprawdę dużo od przeciwnika. Elfy wysokiego rodu też mają dobre już jednostki na samym starcie, gdy oni mają włócznie z 40 pancerza, 80 dyscypliny z naprawdę dobrymi statystykami, to my mamy jednostki, które mają o wiele mniej pancerza, są słabsze, nie mają jakichś takich perków mocnych i to jest ważne, że musimy wykorzystywać każdą jednostkę do końca, a jest to oczywiście możliwe tylko wtedy, gdy wiemy, do czego dana jednostka jest po prostu stworzona. Demonetki są stworzone do flanki, opuszczeni są stworzeni do flanki. Te jednostki są stworzone najbardziej do flanki i do rozbicia czy oddziałów przeciwnika, żeby zrobić jakąś tam wyrwę i się przebić na przykład do strzelców, do artylerii. Też pamiętajcie o tym, że większość kawalerii u Slanesha posiada straż przednią. Czyli daje wam to możliwość na przykład zaatakowania frontalnie, a kawalerią od razu wjechanie na plecy i wykorzystania największego potencjału, które posiadamy, czyli umiejętność, atrybut, niszczycielski atak z flanki, który podwaja wam szarżę. No podwojenie szarży na takich demonetkach 60 szarży, na kawalerii 80 do 100, na rydwanach to już nawet nie wspomnę, bo dużo osób mówi, że rydwany są słabe. Rydwany w większości są słabe, ale na przykład slaneszowe są potężne. Slaneszowe to są chyba nawet najmocniejsze rydwany w grze, nie ma mocniejszego rydwanu niż od Slanesha. I też nie ma jakby takiego największego potencjału, bo u Slanesha jest największy potencjał na rydwanach, bo nie mają oparcia na innych za specjalnie jednostkach, z takich szybkich do wsparcia, do naprawdę szybkiego reagowania. Tym bardziej, że Slanesh ma w większości zatrute ataki, magiczne ataki, więc bardzo mocno osłabia przeciwnika. Taka armia na początek, zwłaszcza jakiś czarodziej, mogłoby się spokojnie sprawdzić. Kolejną armię, którą byśmy mogli gdzieś sobie tam stworzyć, wiadomo, czarodziej się zawsze przyda. Najlepiej wtedy czarodziej właśnie z domeny cienia. No bo jeśli Enkari, to Enkari macie ze Slanesha, więc bez sensu jest to po prostu mnożyć, podwajać sobie. To wtedy przechodzimy na pewno do wojowników chaosu, jakichkolwiek możemy zrekrutować, bo to jest ważne, żeby byliśmy jednostki, które są po prostu twarde, wytrzymałe, możemy mieć demonetki, tych możemy już sobie wtedy nawet gdzieś tam starać odpuszczać. Jeśli mamy też możliwość już korbacza, to fajnie. Jeśli nie mamy możliwość korbacza, no to warto też sobie wziąć właśnie jakąś jednostkę, która ma świetną obronę przed szarżą, żeby na przykład kawalerię zatrzymać, potwora gdzieś tam starać się zatrzymać. Bo świetna obrona przed szarżą, pamiętajcie, niweluje 100% szarży przeciwnika, a to jest naprawdę ważne. Moim zdaniem rydwany warto byłoby posiadać w tej armii i wtedy już bardziej się przerzucamy na może mocniejsze rydwany, na jakąś już lepszą gdzieś tam kawalerię, jeśli też chcecie statystyki sobie podbijać. No i też powinniśmy pamiętać o na przykład moim zdaniem pomiotach.
pomiotach powinniśmy pamiętać. Wiem, że przelicznik na automat mają słaby, bo mają słaby pancerz, ale jeśli dużo walczycie na Slaneszu, a jest to w większości standardową rzeczą, bo no niestety automat za specjalnie Slanesza nie lubi, no to wtedy możemy sobie iść w pomioty. Jeśli idziemy już w jakieś takie wyższotierowe jednostki, no to wzniosłe demonetki zamiast standardowych demonetek, bo jak sobie zrobicie takie delikatne porównanie, różnica jest ogromna w siły broni, atak, zwarcie, obrona, zwarciu, dyscyplina, pancerz i również jest ogromna różnica w tym, że tutaj posiadamy zaczarowane, zmniejszenie ataku, zwarciu przeciwnika. Demonetki zawsze flanka, pamiętajcie. Rydwany zawsze plecy, ewentualnie jest szansa przebicia na wprost, jeśli tam jest słabsza piechota, nie mają piechoty z włóczniami, z zatrzymaniem na przykład naszej szarży, to spoko. Tutaj już też powinno oczywiście się znaleźć poczwary, więc wtedy, jeśli już mamy korbacze, tych wojowników z korbaczami, to możemy sobie iść w tą stronę. Jeśli już macie oczywiście wybrańców, no to te jednostki znikają, tworzymy wybrańców. Opuszczonych też już można się pozbyć i można zostawić na przykład same demonetki, bo one i tak są moim zdaniem bardziej praktyczne niż opuszczeni. Wydaje mi się, że lepiej można nimi gdzieś tam poszarżować. Wtedy przechodzimy też już do potworów. Poczwary zdecydowanie. Kaplica może się zawsze znaleźć, jedna czy tam dwie w armii, nie zaszkodzi i zawsze pomoże. Tylko pamiętajcie, żeby wysłać jednostki i stworzyć tak, żeby komputer jak najwięcej tych jednostek rzucił na tą kaplicę. No i też szybko zabijać tam jednostki, można jakąś magią szybko rozwalić, to też się szybko nabustuje i zacznie zadawać ogromne obrażenia. Jeśli chodzi o powierników, fajnie można wykorzystywać ich, ale szczerze powiedziawszy, te potwory też nie są jakieś takie ultra turbo mocne, nie mają też jakichś tam ogromnych plusów. Plus na przykład powiernika jest taki, że ma jednak te zaklęcia, gdzieś tam może coś tam użyć, chociażby tego bicza, czy tam użyje sobie tej uległości. Ale tak za specjalnie też pamiętajcie, że on nie ma pancerza, więc jest bardzo miękki, strzelcy mogą bardzo szybko go wykończyć. Miażdżyciel dusz to znowu jest bardziej taki dziki potwór, więcej pancerza, jest w stanie moim zdaniem więcej zrobić niż ten powiernik, więc wtedy ja na przykład powiernika, można go wykorzystać pod względem gdzieś tam szarżowania, bo on nawet dobrze gdzieś tam szarżuje, ale bez jakiegoś tam, powiedziałbym, większego szału. Ważne jest też, żeby właśnie wybrańcami dużo grać, tym bardziej, że wybrańcy to nie demony, więc wybrańcy się nie wysypią gdzieś tam tak szybko względem dyscypliny, nie zaczną się po prostu no niszczyć, tak, no bo demony umarli to się wiadomo wyniszczają, jak dyscyplina im spadnie, więc moim zdaniem to tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie jednostek, o budowaniu armii, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem oczywiście i dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!